Zapraszam na film. Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Już wiecie, jaki będę model prezentował, tak dokładnie. Jeden z ostatnich modeli od Border Model. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ten model. Oczywiście będzie też rys historyczny, taka nowa świecka tradycja na kanale Tank Models. No i cóż mi pozostało więcej do powiedzenia, po prostu zaprosić Was na ciąg dalszy unboxingu. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci. Zanim przejdziemy do samego unboxingu, kilka słów o naszym dzisiejszym bohaterze Jagdpanzer 4 łamane przez 70V, czyli SDKFZ 162 łamane przez 1. Jest to niemiecki niszczyciel czołgów z okresu oczywiście II wojny światowej, który był uzbrojony w nowe działo przeciwpancerne 75 mm PaK 40 L70. Jagdpanzer 4 70 powstał jako nowa, zmodyfikowana i zbudowana przez firmę Womag w Plauen we wschodniej Saksonii nową wersją pojazdu Jagdpanzer 4 SDKFZ 162, w którym były montowane armaty przeciwpancerne 75 mm PaK 40 L43 lub L48. I macie na ekranach w tej chwili Jagdpanzer 4, oczywiście z armatą PaK 42 L70. Na kolejnym zdjęciu prezentuję Wam właśnie Jagdpancera 4 z bocznymi osłonami przeciwodłamkowymi lub chroniącymi przed lekką bronią pancerną. Na początku Jagdpancery 4 łamane przez 70V montowano równolegle z Jagdpancerami 4 w zakładach, już jak wspominałem, Womaga. W momencie, kiedy zwiększyły się dostawy działu 75 mm PaK 40 L70, produkcja Jagdpancerów 4, czyli SDKFZ 162, została wygaszona. A na ekranie w tej chwili prezentuję Wam właśnie Jagdpancera 470 przez V, pokrytego pastą Cimeryt, która miała chronić pojazdy przed bombami, minami magnetycznymi i też zniwelować możliwość zapalenia się czołgu na zewnątrz. W listopadzie 1944 roku wytwarzany był tylko Jagdpanzer 4 łamane przez 70V. Produkcję kontynuowano nadal w zakładach Womag aż do kwietnia 1945 roku. Zgodnie z dokumentacją całkowitą, produkcja Jagdpancerów 4 przez 70V wyniosła około 950 sztuk. No powiem Wam, że jestem pełen podziwu. Pojazdy były przeznaczone w pierwszej kolejności dla jednostek niszczycieli czołgów. Były używane również w kilku brygadach pancernych i brygadach dział szturmowych. Jeżeli chodzi o osiągi tego niszczyciela czołgu, to osiągał on prędkość do 35 km na godzinę po drodze utwardzonej i wtedy miał zasięg do 210 km, a w terenie zasięg skracał się do 135 km, tak plus minus. No i ostatnie zdjęcie jest to Jagdpanzer 4 w kamuflażu trójbarwnym, oczywiście niemieckim, zresztą widzicie krzyż na tyle opancerzenia przedziału załogi i dwóch niezidentyfikowanych żołnierzy. Niestety nie znalazłem opisu tego zdjęcia.
No i jeszcze troszeczkę o wyposażeniu tego niszczyciela czołgów. Jak już wspomniałem, był on wyposażony w to działo 75 mm, PAK 42L na 70 z zapasem amunicji 79 sztuk. Był dodatkowo wyposażony w karabin maszynowy MG34 kalibru 7,92 mm z zapasem amunicji 1200 sztuk. No i oczywiście był wyposażony w radio FU z interkomem, nie inaczej. No a teraz oczywiście chciałbym Was zaprosić do, jak i również unboxingu. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci. Wstęp był, rys historyczny był, jestem ja, jest model, obrusik jest, jesteście wy, to rozpoczynamy unboxing. Bohaterem, jak już wcześniej wspomniałem, jest Jagdpanzer, późna wersja czwórki L70V. Model oczywiście od firmy Border Model, numer katalogowy BT049, skala 35. I widzimy, że będziemy mieli jakieś dodatki od T-Rexa, co następnie z boku nam producent pokazuje. 3 malowania bez żadnego opisu, w tym jedno jest zielone i widzę, że tu jest tylko dwukolorowy kamuflaż pod spodem, ale to jest 44 rok, więc mogli malować po prostu tym, czym posiadali. Już widzimy, że tutaj Border sugeruje nam użycie farb Ammo by Mick Jimenez. Co z drugiej strony? Z drugiej strony mamy albo rendery, albo zdjęcia, bardzo dobre zdjęcia sklejonego modelu. Ja obstawiam sklejony model, gdzie widzimy, że poza częściami plastikowymi otrzymamy elementy foto trawione, jak i również metalową lufę. No to co, moi mili? Chyba najwyższa pora wskoczyć do środka. No i zacząć od instrukcji. Instrukcja wykonana jest na takim grubszym papierze, można powiedzieć, że kredowym półmacie. Powtórkę mamy z Artboxa, no nie widać nic, żadnych informacji o takiego rysu historycznego od producenta. Wykaz ramek, kalkomanie, metalowa lufa, blaszki. No i tu kolejne etapy sklejania. Oczywiście producent nam sugeruje, żebyśmy od dolnej części, czyli tak zwanej wanny, zaczęli sklejać elementy. Następnie wszystkie detale poprzyklejali i następnie zaczęli podwozie sklejać. Model, z racji tego, że jest to niszczyciel czołgu, to za dużo tutaj elementów nie będziemy mieli, bo nie posiada on też wnętrza. No i widzimy, że jest dość mocno precyzyjnie wykonany, chociaż zaraz będziemy oglądać części, więc tutaj może być dużo ciekawiej. No tutaj widzimy, że zamek montuje się. Mamy jakiś element wnętrza. Tak, tu jest do zmontowania armata, ale tylko i wyłącznie tutaj do górnej części montujemy armatę i nic, pozamykamy po prostu też przedział załogi i nic poza tym. No, według mnie prezentuje się całkiem przyzwoicie. Widzę, że widzimy tutaj montowane są najprawdopodobniej zawiasy, peryskopy, żebyśmy mogli pootwierać włazy. No, masa wyposażenia na sam kadłub, więc tu najwięcej czasu stracimy. Zabawy właśnie z tak zwanym detalem. Zastanawiam się, ile on ma rodzajów osłony jarzma armaty, czyli tego elementu odlewanego. Czy jest coś takiego, czy też nie. Powiem Wam, dużo tego jest do sklejenia, ale też nie przesadzili. Tyle, ile trzeba. Na pierwszy rzut oka instrukcja wydaje się czytelna.
Nie widzę żadnych tutaj problemów. Tu mamy różnego typu chyba, nie, tak, różne warianty rur wydechowych, tak mi się przynajmniej wydaje. Blaszki fototrawione. W każdym razie tu mamy rozwiązane rury wydechowe. No i następnie mocowanie bocznych osłon, to co wspominałem właśnie przeciwodłamkowych, jak i również przeciw lekkiej broni przeciwpancernej. No chodziło, żeby nie uszkodzono układu jezdnego. No i 3 malowania, zero informacji, jeżeli chodzi o skąd te malowania pochodzą. Musimy tutaj albo we własnym zakresie poszukać, albo na bazie po prostu zdjęć, opisów z internetu. No i tutaj wszystko. Ponadto przygotowałem Wam też taką garść farb do malowania. Tu jest Rose Dark Green RAL 6011, Rod Brown RAL 8017. Co tu mamy jeszcze? Rod Brown drugi, ale 812. Tutaj mamy, bo tu mamy 17, ten jest ciemny, taki czekolad. Tu mamy bardziej taki rdzawy, podkładowy kolor. No i tutaj mamy właśnie Dunkelgelb RAL 7028 do pancerki właśnie 44-45. I ostatni Olive Green RAL 6003. Farby 5 kolorów, w zależności jak będziemy malować, to sobie wybieramy, w każdym razie 3 podstawowe. No i oczywiście możemy też jakąś białą do zimowego kamuflażu, żeby zrobić. Co tutaj dalej mi wypadło? Dalej mi wypadł zestaw blach, gdzie mamy płyty osłaniające właśnie jak pancero, ten układ jezdny. Mamy lufę metalową, no i oczywiście mamy też kalkomanię. 2 numery tylko 403 i 313. Zabezpieczone obustronnie folią, bardzo fajnie to się prezentuje. Pierwsza blaszka, część górnej części kadłuba z przedziałem załogi, płytą pancerną przednią tutaj, jak i również błotnikami. Tu jest zaślepka do gniazda karabinu maszynowego. Mamy też uchwyty pod szekle i jakieś drobne elementy. Tak, to są do układu jezdnego, takie osie podtrzymujące koła, które podtrzymują gąsienicę. Tak prezentują się od wewnątrz. Też fajna faktura jest położona, nie jest taki błyszczący, gładki plastik. Pewnie ta ramka, bo to jest ramka numer N małe a, jest wykorzystana również w Jagdpancerze 4, czyli SDKFZ 162. Z inną tą armatą. Bardzo fajnie zrobione, bardzo ładnie, czysto zrobiony model. Kolejna ramka, ramka Z. No i tu widzimy jarzmo armaty, elementy związane z zamkiem oczywiście do działa. Plastikową lufę tak samo mamy. Tutaj delikatnie właśnie gwintowana jest, górną płytę przedziału załogi. Tak prezentuje się ta osłona jarzma armaty. Bardzo ładna, tu jest taki imitacja odlewu żeliwnego, łącznie właśnie z takim przedziałem tutaj formy, łączenia form, numerem. Mam nadzieję, że zobaczycie numer, nawet ja widzę 291. Bardzo fajnie wykonany element. No tutaj mamy samo jarzmo, które jest zasłaniane właśnie tą osłoną. Wyciory. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Możliwe, że są to elementy związane właśnie z samym zamkiem armaty. Bardzo ładnie też wykonana jest płyta górna. Tu jest przód.
Lufa, no lufa oczywiście też już suwakowa forma, jest jak najbardziej z otworem. No i tu mamy bardzo fajnie to kuliste jarzmo. Również mamy takie fajne elementy, takie szczypania jakby. A tutaj i faktura odlewu z również złączeniem form. I to jest ramka Z. Dwie ramki B, małe A, dublujące się. No i tutaj oczywiście mamy koła jezdne, koła napędowe, koło napinające. Jak najbardziej widoczne są napisy na bandażach gumowych. Stalowe koła podtrzymujące gąsienicę. Też bardzo fajna faktura tu jest pokazana. Druga taka mała ramka to jest ramka M małe C. I tu mamy dużo takiego detalu, widzę peryskopy. No peryskopy mamy nie wykonane z tworzywa przezroczystego, tylko z szarego plastiku. Ramka M małe C. I też mamy dwie takie ramki. No i tutaj kolejne dwie ramki, takie same M małe D. No i tu mamy gąsienice w paskach krótszych, dłuższych, jak i również takich podwójnie złożonych ogniw, żeby było jak najłatwiej nam to złożyć. No i oczywiście one są fajnie wyprofilowane. Wiemy, które gąsienice mają iść na górę, a które na dół. Bardzo fajna faktura tych gąsienic jest. I tak jak wspomniałem, jest to ramka M małe D. Kolejne dwie ramki powiązane z układem jezdnym. Częściowo też widzimy tutaj gąsienice od T34. Mianowicie mówię tutaj, co to jest za ramka w ogóle? Border BT01, czyli Panzer IV BT001. No i mamy tutaj, czyli widzimy, to jest ramka taka wspólna dla kilku pojazdów. Tu mamy już inne koła jezdne i przy składaniu tak samo mamy inne koło napinające od Panzer IV, ale mamy też fajne elementy. No wiaderko mamy, z którego zawsze się rejcuje. Mamy tutaj zasobniki na maski przeciwgazowe, z tym, że no i oczywiście kanistry. Bardzo fajna ramka. Z tego nie wiem, jakie elementy wykorzystujemy tak naprawdę. Trzeba zajrzeć po prostu do instrukcji, bo z tego co widzę, no tu mamy układ jezdny, a tu mamy dwie gąsienice Panzer III, Panzer IV. No i te zasobniki na maskę. Z tego pewnie kilka elementów tylko wykorzystujemy. Jest to ramka F. Ramka M małe A i tu widzimy stalowe koła jezdne. No, powiem Wam, dość ciekawa ramka i tutaj zagwozdką dla mnie jest, gdzie ja mam ją użyć, do którego modelu. Ewentualnie może być tak, że jest to jedna ramka w dwóch osobach, z tym, że zastanawiam się, który element z tego wszystkiego tylko wykorzystujemy. Mamy i tu trzeba w tym wypadku ten model sklejać, składać, może być pomyłka też. W każdym razie trzeba uważać przy sklejaniu, które elementy mamy wybrać z której ramki. Ramka D małe A.
No i tu też mamy pewnie parę elementów, na przykład te rury wydechowe mogą być używane. Tylna płyta tutaj jest z tyłu, taka na samym końcu, możliwe, że też ją wykorzystujemy. Mamy tutaj takie gąsienice, które doczepione są na kadłubie, wentylator, klucze, włazy techniczne, nie, to nawet nie są techniczne, to są chyba włazy do wieży. DA, powiem Wam, może być od kolejnego Panzer IV. Fajne rury wydechowe są zrobione. Mam nadzieję, że widzicie teraz. Osłony rur wydechowych bym powiedział. W każdym razie jest to ramka D, małe A i zapewne jakieś elementy z niej wykorzystujemy. Dolna część kadłuba. Sporo detalu, ale również dużo detalu do nałożenia. Tu mamy te pióra do tylnego koła, do koła napinającego. No jakość jest wysoka, jak to u Bordera, więc nie ma możliwości również powiedzmy jakichś błędów. Na pewno mogą się zdarzyć błędy, no ale jesteśmy ludźmi, więc no tutaj czasami ciężko zrobić coś bez błędu, byłoby nienaturalnie. Proszę bardzo. Tak jak Wam wcześniej prezentowałem, bardzo ładny też detal. Mamy łączenie tych płyt, jak i również tutaj mamy takie zafrezowane jakby te fragmenty, a tu mamy spaw. Bardzo ładnie to się prezentuje. I to jest wanna, podwozie tak naprawdę. Ramka D, jedna z większych i najprawdopodobniej jest to ramka, którą wykorzystujemy też w innych modelach od Bordera, jeżeli chodzi o podwozie Panzer IV. Widzę już tutaj kilka rzeczy, których na pewno nie będziemy używać. Na pewno sobie użyjemy, tutaj mamy lornetę nożycową, tu mamy peryskop. Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. Masa rzeczy, tylko nie wiem, ile z tych rzeczy wykorzystamy. Zero nadlewek, dużo detalu. No na pewno mamy kolejne narzędzia. Tu mamy korbę do odpalania czołgu. No i mój ulubiony ten klocek, który się podkłada pod lewar, żeby cokolwiek, no, żeby podnośnik można powiedzieć. Ostatnia ramka, ramka J, też widać wspólna ramka dla kilku pojazdów, czołgów na Panzer IV, innych jak pancerów, czy też tych Panzer IV przerobionych na niszczyciele czołgów, niedawno Wam prezentowałem, ale masa narzędzi. Gaśnice, cęgi, łopata, widzę, tu mamy właśnie ten lewar z elementów złożony, siekiera. No powiem Wam, wspólna ramka, ale jeżeli zostają, tyle jest dobra, zostaje, to jak najbardziej niech będą takie ramki. Tak samo zero nadlewek, bardzo czyste elementy, dużo detalu. Z niektórymi rzeczami trzeba uważać przy wycinaniu, bo są naprawdę bardzo precyzyjnie wykonane, ale tak precyzyjnie, że można je bardzo łatwo złamać. I to jest ramka J jak Janusz. To wszystko. Prezentowałem Wam model od Bordera. Farby kolorystyką dobrane do Panzerwaffe z II wojny światowej. Dziękuję Wam za uwagę. Do następnego filmu i pamiętajcie, wiecie o czym. Pozdrawiam Was, cześć, trzymajcie się.